Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać interakcję opartą na komponencie razem z klasą bazową, z dziedziczeniem. Będzie też parę dodatkowych opcji, jeśli będziecie chcieli, ale to będą w późniejszej części materiału. Ok, to zaczynamy sobie od pustego projektu. Ja wybrałem sobie First Person. Tak, tworzymy sobie folder Blueprints. I teraz tak, przechodzimy do zakładki Edit, Project Settings. Zjeżdżamy w Engine i w Collision, bo musimy sobie utworzyć kolizję typowo pod interakcję. Klikamy New Object Channel, nazywamy to Interaction, robimy Ignore i klikamy Accept. I na ten moment w Project Settings mamy wszystko. Wchodzimy sobie w zakładkę Blueprints, robimy sobie nowy folder, nazywamy go Components. Klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy Blueprint Class, wybieramy Actor Component i nazywamy go Interaction Component. Otwieramy go i tutaj utworzymy sobie wszystko, co jest nam potrzebne do interakcji. Klikamy znów prawym przyciskiem myszy na pulpit, wpisujemy Custom, wybieramy Add Custom Event i nazywamy go Interaction. OK. Mamy już event, którego później będziemy używać. Zaczniemy od kliknięcia prawym przyciskiem myszy, wpisujemy Sphere Overlap Actors. Podpinamy sobie to i teraz tak, klikamy znów prawym, wpisujemy Get Owner. Teraz tak, z Ownera wyciągamy sobie Get Actor Location. Robimy sobie plusik, klikając na prawym, żeby później sobie dodać wektory. Znów ownera sobie wyciągamy Get Actor Forward Vector, żeby mieć kierunek, w którym jest skierowany gracz. Możemy sobie tą wartość pomnożyć. Dolny pin zmieniamy sobie na float, klikając na niego prawym. OK, wybierając Get Actor Forward Vector i mnożąc sobie tą wartość, możemy sobie trochę tą kolizję od gracza odsunąć. Ja tu proponuję na przykład pomnożyć przez 25. Teraz tak, dodajemy tą pomnożoną wartość do lokacji i wpinamy sobie ją. Teraz tak, Sphere Radius, stworzymy sobie z tego też wariabla, nazwiemy to Radius, którym potem będziemy mogli sobie łatwo przestawiać już w komponencie docelowym jako wartość początkową. Wartość damy sobie, nie wiem, 256 na przykład. I jeszcze Object Type, wyciągamy spina i wpisujemy Make Array. I wybieramy sobie naszą interakcję, to jest nasz profil kolizji, który mieliśmy wcześniej utworzony. I jeszcze, żeby wykluczyć jakieś potencjalne błędy, że interakcja będzie z graczem i tak dalej, w pinie Actors to Ignore znów robimy Make Array i sobie wpinamy Ownera, co wykluczy jakieś potencjalne błędy, że będziemy z naszą postacią interaktować. Teraz tak, tutaj przedstawię Wam dwa sposoby na stworzenie tej interakcji. Jeden będzie prostszy, a drugi będzie trochę bardziej skomplikowany, oparty jeszcze na filtrowaniu tych aktorów z interakcji, opierając się na kącie i odległości. Pierw pokażę Wam ten pierwszy sposób. Teraz tak, Out Actors robimy for each loop. I teraz musimy się tutaj w komponencie zatrzymać. Przechodzimy z powrotem do naszego folderu Blueprints i musimy sobie stworzyć klasę bazową dla całej interakcji. Nazwiemy to na przykład Base, gdzie będą wszystkie te podstawowe. I tworzymy sobie
Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy Blueprint Class, wybieramy Actor i nazywamy to BP Interaction podłoga Base. Otwieramy tą klasę, wybieramy Event Graph, klikamy prawym przyciskiem myszy, wpisujemy Custom Event i nazywamy sobie to Interaction. OK, na ten moment to nam wystarczy. Możemy wrócić do komponentu naszego i teraz wyciągając z pinu robimy cast to BP Interaction Base. I z naszego casta wyciągamy wcześniej utworzony event i to jest interaction. Tutaj mamy uproszczoną wersję tej funkcji. Niestety ona ma jeden zasadniczy problem, czyli będzie interaktowała z wszystkimi aktorami, którzy obecnie znajdują się w jego kolizji. OK, mamy tą teraz uproszczoną wersję. Mamy naszą klasę Interaction Base. Przechodzimy do niej tu najszybciej, na przykład klikając lupkę po lewej stronie u góry. To nas kieruje bezpośrednio do folderu, gdzie się ten blueprint znajduje. Utworzymy sobie childa tej klasy, czyli klikając prawym przyciskiem myszy robimy Create Child Blueprint Class i nazwiemy go BP Interaction Sphere. OK, nie zostawiamy tego w tym folderze, tylko sobie teraz przeniesiemy. Ja mam dodatkowy content browser, który ułatwia pracę. Nie tylko na jeden, możemy sobie go dodać w Windows Content Browsers i klikając na kolejne numerki. I teraz mając otwarte dwa, możemy sobie przeciągnąć jeden na kolejny content browser, upuścić i zrobić move here. I to nam automatycznie je przynosi. Dobrze, przechodzimy do naszego childa, czyli Interaction Sphere. Dodajemy do niego, klikając na Add Sphere Collision. OK, dodaliśmy Sphere Collision. Teraz zmienimy sobie kolizję. Robimy Custom. Collision Enabled zmieniamy na Collision Enable Query in Physics. Object Type zmieniamy na wcześniej utworzoną preset kolizji, czyli na Interaction. I teraz te wszystkie tutaj u góry klikamy Ignore. To nam zmieni wszystkie naraz i tylko Interaction zmieniamy na Overlap i Pound na Overlap. Jeszcze możemy w rendering, żeby łatwiej nam było na razie zobaczyć tych aktorów, sobie zmienić Hide in Game na False, czyli zostawiamy puste i Sphere Radius zmienimy sobie na 8 na razie, żeby było troszkę większe. Wracamy sobie do Interaction Sphere i klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, robimy Duplicate i zamiast Sphere robimy Box. Wchodzimy w klasę Sphere, usuwamy i robimy Box. Collision. OK, mamy teraz utworzone dwie klasy liczące po Interaction Base. Teraz jak jesteśmy w Interaction Box, sobie też zmienimy ustawienia kolizji. W Collision Preset robimy Custom. Znów zmieniamy na Collision Enabled i zmieniamy Object Type na Interaction. Robimy dla wszystkich Ignore i Interaction i Pound zmieniamy na Overlap. Tak samo sobie zrobimy w rendering Hide in Game, zmieniamy na False, żeby było ją widać. I też możemy sobie zwiększyć rozmiar na 128, na 128, na 128. I teraz tak, umieścimy sobie obydwóch na scenie. I teraz w naszej klasie bazowej Interaction Base zrobimy sobie tutaj print string i na przykład interakcja działa. OK, zapisujemy sobie, robimy save all. Skoro mamy już te klasy utworzone, aktorów sobie umieściliśmy, to teraz tak. Musimy sobie znaleźć naszą postać, którą mamy w projekcie. Ja mam first person, więc sobie wybieram charakter. I teraz tak. Dodajemy sobie
nasz komponent, który utworzyliśmy, czyli interaction component. Teraz tak, wyciągamy na scenę interaction component i wyciągamy z niego wcześniej tą utworzoną funkcję interaction. I teraz, żebyśmy mogli tego używać, potrzebujemy inputu. Standardowo w projekcie są jakieś inputy. Tutaj przechodzimy do folderu Input Actions i mamy jakieś odskakania i tak dalej. Możemy sobie zduplikować przykładowo ten odskakania skrótem Ctrl-D albo klikając prawym i Duplicate, albo utworzyć nowy klikając prawym przyciskiem myszy, najeżdżając na Input i Input Action. I nazwiemy go IA Interaction. I w Action Description nazwiemy to też Interaction. Teraz mając już akcję, możemy sobie wejść EMC Default i teraz dodamy do mapy i teraz klikamy tutaj w Mappings plusik, szukamy naszej AI Interaction i wybieramy przycisk, w którym chcemy mieć tą interakcję. Dla nas będzie to przycisk E. Klikamy E, zjeżdżamy sobie na dół w keyboard i szukamy E. Zapisujemy. To możemy sobie wyłączyć, to możemy sobie wyłączyć. Przechodzimy teraz do naszej postaci z powrotem, czyli First Person Character. Klikamy prawym przyciskiem myszy i tak samo wpisujemy IA podłoga Interaction, Action Events. Podpinamy sobie na przykład pod start. Zapisujemy. Klikamy na mapkę Play from Here. I teraz będąc w tym obiekcie, klikając E, w obiekcie interakcji widzimy po lewej stronie print stringa. Interakcja działa. Jak i na boksie, jak i na sferze. To by była podstawowa funkcjonalność naszej interakcji. I trochę go skomplikujemy. Będziemy sprawdzać, czy jesteśmy w odpowiednim kącie do interaktowalnych przedmiotów i czy w odpowiednim dystansie. Jakby było tych przedmiotów więcej, żeby on nie interaktował z wszystkimi naraz, tylko z tym najbliższym i z tym w odpowiednim kącie. Ok, zaczniemy sobie tak od utworzenia arraya, wyciągając Sphere Overlap Actors. Nazwiemy go All Interactables in Range. Robimy promote to variable i nazywamy All Interactables in Range. OK. Podpinamy, to usuwamy. To nie będzie nam potrzebne na ten moment. Mając już z utworzonego arraya, tworzymy sobie nową funkcję. Funkcję nazwiemy Filter Interactables by Dot. OK. Bierzemy sobie naszego arraya, którego przed chwilą utworzyliśmy. Wyciągamy z niego for each loop. Podpinamy. I teraz będziemy musieli sobie policzyć kąt, w jakim gracz będzie znajdował się do interaktowalnego przedmiotu. I tak, wyciągamy get actor location. Bierzemy sobie get owner. Ownera też wyciągamy get actor location. Odejmujemy te dwie wartości od siebie. Normalizujemy je. Robimy normalize. Teraz normalize robimy dot product. I jeszcze raz bierzemy get owner. Z get owner wyciągamy get forward vector. Wpinamy sobie w dot product. Ładnie sobie to ustawiamy. Teraz tak, z dot product wyciągamy ACOS degrees i robimy z tego absolute float. Teraz tak, absolute float wyciągamy sobie, robimy znak
mniejszości i równa się, i teraz tak, robimy sobie brancha, możemy to wyciągając tu i wpisując branch, albo przytrzymując B i klikając w puste miejsce. I mamy tak samo branch. To sobie usuniemy. I teraz utworzymy sobie floata, w którym określimy kąt, jaki musi być między postacią a interaktowalnym przedmiotem. I nazwiemy to interact FOV. Ustawimy sobie oczka dla tych dwóch, żeby później sobie można to edytować. Interaction FOV ustawimy sobie na 90 wartość. I jeszcze możemy sobie tak dodać print stringa, żeby widzieć wartość z interaktowanymi przedmiotami. I teraz tak, zrobimy sobie print string, ze stringa sobie wyciągniemy append, żeby mieć więcej opcji do wpisywania. Sobie poprawimy pin i absolute sobie wpinamy do drugiej wartości. A tutaj sobie zrobimy, żeby to było czytelnie, gwiazdki, interaction, znowu gwiazdki, wciskamy Shift i Enter i robimy dot, dwukropek, spacja. I tyle. Będzie nam to pokazywać przy każdej interakcji, jaki będzie ten kąt. Po true wyciągamy sobie array elements i robimy add. W array wybieramy add unique, wpinamy w true, poprawimy sobie jeszcze pin, żeby to ładnie wyglądało i z pinu array tworzymy sobie new variable i nazwiemy go .fitted interactables. Zapisujemy i to już prawie koniec. Klikamy sobie na początek funkcji, robimy w output plusik, wywalamy sobie tego boola, który się utworzył. Mamy teraz return node complete, wpinamy w return node i utworzonego arraya sobie przeciągamy tutaj na scenę i przeciągamy arraya na return node. Tworzy nam się pin i funkcja teraz będzie zwracać tego arraya. I jeszcze najważniejsze, żeby to w nieskończoność ten array się nie wypełniał, musimy sobie wyczyścić tego arraya, żeby za każdym razem jak funkcja zostanie wywołana, to wyczyściła nam tego arraya. Czyli robimy arraya clear, wpinamy ją na początku, zapisujemy i teraz najważniejsze, funkcję robimy pure. Tak wygląda funkcja pure, a jeśli nie wciśniecie, to będzie ona wyglądała tak. Ok, mamy pierwszą funkcję utworzoną. Utworzymy sobie jeszcze jedną, żeby sprawdzać już przefiltrowanego arraya. Będziemy sobie sprawdzać po dystansie. Teraz tak, nazwiemy funkcję getTargetInteractables by distance. Ok. Inputs dodamy sobie input. Wpisujemy actor. Wybieramy actor object reference. Nazwiemy to actors i zmieniamy single na array. I teraz tak, wyciągamy sobie for each loop, zostawiamy sobie trochę miejsca, za chwilę tam wrócimy do tego. I teraz tak, get actor location, żeby sobie porównać teraz odległości, bierzemy get owner. Z ownera wyciągamy get location, robimy distance vector, sprawdzamy sobie odległość między tymi aktorami, robimy znak mniejszości równa się i teraz tak, tworzymy sobie nowego floata, nazwiemy go temp distance, tworzymy sobie brancha, przytrzymując B i klikając w pustym miejscu. Teraz bierzemy temp distance, najeżdżamy na true, co nam już od razu tworzy pin i wpinamy z distance vector sobie wartość do floata
I tak każda wartość coraz mniejsza będzie zapisywana, aż zostanie nam jeden aktor, który ma najbliższą odległość. I teraz z array element sobie wyciągamy promote variables i nazwiemy go target interactables. I wpinamy sobie go na końcu. Sobie tu poprawimy to, żeby to ładniej wyglądało. Klikając dwukrotnie na linii, tworzy nam pin i możemy sobie go ładnie ustawić. Teraz tak, potrzebny nam jest jeszcze return node. Output klikamy sobie raz, wywalamy utworzonego arraya, wpinamy return node do complicate i przeciągamy utworzony variable target interactables na return node. Robimy get i mamy w sobie wpięte return node. I teraz jeszcze tak, żeby nie zapamiętało nam variabla jakiegoś tam losowego aktora z wcześniej, musimy sobie go wyczyścić. Tu też od razu sobie poprawmy te piny, żeby to ładniej wyglądało. I jeszcze tak, temp distance, żeby od jakiejś wartości zaczynał filtrować tych wszystkich aktorów, utworzymy sobie jeszcze jednego floata. Klikając tutaj na plusik, nazwiemy go interactables in range i wpinamy sobie go temp distance i nadamy mu wartość początkową, na przykład 1000. I to w tej funkcji będzie wszystko. Klikając jeszcze na nazwę tej funkcji, zmieńmy ją na pure. Mamy tutaj wszystko, co potrzebujemy. Przejdźmy sobie do Event Graph. Teraz tak, wyciągamy sobie pierwszą funkcję filter interactables by dot, która zwraca nam arraya. Bierzemy get target interactable by distance, która może przyjąć arraya. Zwraca nam już pojedynczego aktora. Teraz z niego wyciągamy, robimy if valid dla pewności, czy na pewno zwraca nam jakiegokolwiek aktora. I teraz tak, wyciągamy sobie z target interactables, będziemy castować do naszej utworzonej klasy, czyli cast to bp interactables base, czyli on będzie castował do tej naszej głównej klasy i każda klasa, która jest jego dzieckiem, też będzie odpowiadać. Z interaction base wyciągamy sobie naszą wcześniej utworzoną funkcję interaction, podpinamy ją i mamy wszystko tak naprawdę. Możemy sobie dla wygody zrobić jeszcze print string. Jeśli na przykład aktor nie będzie valid, możemy sobie dać tu komunikat, to bezpośrednio tutaj wpisać. Możemy sobie wyłączyć logi, zmienić kolor na czerwony i na przykład zmienić to na 10 sekund, w razie co. Zapisujemy sobie to, utworzymy, przechodzimy na mapkę, zrobię trochę więcej tych aktorów, żeby też Wam pokazać. Klikamy Play from here, klikamy E i dostajemy print stringa z kontami do tych wszystkich aktorów, z którymi interaktujemy. Jest ich 4. I mamy informację, że interakcja działa. Interaktuje z tym najbliższym do nas po odległości i po kącie. Możemy sobie jeszcze to wszystko ładnie poukładać, ponazywać, zaznaczając funkcje, które nas interesują, klikając C, tworzyć, nazwać go. Tu w tym komponencie możemy te wartości sobie poustawiać, jeśli chcemy, żeby radius był większy dla wszystkich interakcji. Podczas klikania E możemy go zwiększać,
A raczej ja bym polecał zmniejszyć, żeby nie był on za duży. Tak samo dystans tak naprawdę nie musiałby być dużo większy niż sam radius, więc możemy ustawić go na przykład na 200. Kąt też wszystko tak naprawdę zależy od gry, jaką chcemy robić. Ja zostawię tu 90 stopni. Tak wygląda nasza funkcja w samym komponencie. W następnym odcinku pokażę modularny system spawnerów oparty o klasę bazową oraz pooling obiektów. Dzięki temu systemowi będzie można w łatwy sposób spawnować różnego rodzaju AI. Ograniczy to też koszt spawnu i despawnu i poprawi wydajność ogólnie całego systemu. Zapraszam do polajkowania tego filmu, zostawienia komentarzu i waszej opinii, co bym mógł poprawić, co bym mógł zmienić, a także do subskrypcji. I do następnego.